Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Suzuki Swifta. Historia Swifta jest dość ciekawa, bowiem Suzuki po raz pierwszy użyło tej nazwy w 1984 roku, jednak za pierwszą generację Swifta uważa się auto, które pojawiło się na rynku w 2004 roku, czyli 21 lat temu. Już tłumaczę, skąd takie zamieszanie. Otóż w 1984 roku Suzuki miało w swojej sprzedaży model Cultus, które na wybrane rynki sprzedawało właśnie pod nazwą Swift. I już wtedy było to małe, miejskie auto, którym w zasadzie jest do dzisiaj. I w 2004 roku po raz pierwszy powstał Swift, który był oferowany na całym świecie pod tą globalną nazwą, stąd też ten rok uważany jest za początek Swifta. I jeszcze jedna taka ciekawostka, bowiem ten Swift z 1984 roku, a raczej to Suzuki Cultus, poza nazwą Swift występowało jeszcze pod różnymi nazwami, jak i różnymi markami, bo było to na przykład Subaru Justy, Holden Barina, Maruti 1000, Chevrolet Sprint, Geo Metro, Pontiac Firefly, czy moja ulubiona nazwa Suzuki Forza. Dobra, ale dosyć gadania o pieniądzach. Skupmy się na nowym Swiftie. Nowym, bowiem jest to nowa, czwarta generacja, którą swoją premierę miała w 2023 roku. Tak, to nowa generacja, chociaż jakby producent powiedział, że to lifting, to też bym uwierzył. Zresztą wymiary, masy, pojemności są albo identyczne, albo niemal identyczne, podobnie jak płyta podłogowa. No ale to nowa generacja. Z zewnątrz główne zmiany to przednia część nadwozia, która, no cóż, jest teraz dziwna. Miałem nie komentować wyglądu, bo to kwestia gustu, no ale jak dla mnie jest to regres i to auto konkursów piękności nie wygra. Ciekawym zabiegiem stylistycznym jest linia maski, która przechodzi płynnie w linię w koło samochodu. Szkoda tylko, że ja ciągle mam wrażenie, że maska jest otwarta, tak duża jest ta szpara pomiędzy właśnie maską a zderzakiem. No ale sprawdziłem i jest ona w miarę równa oraz zamknięta. W nowej generacji mamy też nowe wzory świateł przednich, ale niestety nawet w najdroższej odmianie mamy żarówki i z przodu, zresztą z tyłu też. Ja wiem, że to być może dla niektórych nie problem, ale w tej cenie to już powinno być w pełni LEDowe światło. Wymiary nowego Swifta, tak jak już mówiłem, praktycznie się nie zmieniły i ma on 3,86 m długości, 1,75 m szerokości oraz 1,50 m wysokości. Rozstaw osi to 2,45 m, a prześwit to 11,5 cm. Czyli czwarta generacja jest o 2 cm dłuższa niż trzecia generacja i ma tą samą szerokość. Zresztą, również bagażnik jest taki sam i jego pojemność to 265 litrów. Mało, ale kufer jest dosyć ustawny, więc wystarczy. No i auto też jest przecież dosyć małe. Bagażnik ma drugie dno, gdzie pod spodem, jak widzicie, jest wkład ze styropianu, który można spokojnie wywalić i uzyskać dodatkową przestrzeń. W tym wkładzie powinienem mieć klucze oraz zestaw naprawczy, a z boku, za tym plastikiem, podnośnik. Ale jak widać, ktoś tutaj się nie bał i zabrał. I to jest też opcja. W podstawie nie dostajemy tego zestawu, czyli nie ma zestawu zaprawczego, a to znalazłem w katalogu akcesorii. To przy okazji tylko dodam kolejną ciekawostkę, jaką jest akcesorium w postaci LEDowej żarówki do oświetlenia wnętrza i można wymienić z takiej klasycznej, żółtej na taką ładną, białą, LEDową. Nie widzę też w wyposażeniu koła zapasowego, chociaż w instrukcji obsługi widzę, że takowe występuje. W bagażniku znalazłem też jeden haczyk na zakupy, a kufer jest na tyle krótki, że można go z tego poziomu powiększyć poprzez położenie oparcia. Niestety, po złożeniu nie ma płaskiej powierzchni. Wskakujemy więc na tył, gdzie w tej generacji mamy klamki w normalnym miejscu, a nie umiejscowione czy raczej schowane w tylnym słupku. A na kanapie z tyłu jest miłe zaskoczenie, bo tu jest sporo miejsca jak na takiego małego szkraba. Ja mam 186 cm wzrostu i się mieszczę. Co prawda, na głowę mam dosłownie 2-3 cm wolnej przestrzeni, ale się mieszczę. Na nogi jest nieco więcej, co jest naprawdę miłe. Niestety, udogodnień tutaj nie ma, poza tym jednym miejscem, takim schowkiem, a może i cup holderem. Nie ma podłokietnika, nie ma oddzielnych nawiewów, nie ma gazetowników, jest tylko twardy plastik. I taka ciekawostka, nawiew jest z tyłu, ale tylko na stopy i tylko w najwyższej wersji wyposażenia, czyli tej, którą ja testuję. To wskakujemy naprzód. I tutaj sprawne oko zauważy, że pod fotelem jest część elektroniki od miękkiej hybrydy. Nie wpływa on jednak znacząco na pozycję za kierownicą. Chociaż jak widzicie, pomiędzy moimi kolanami a kolumną kierownicy jest dosyć mało miejsca, ale się mieszczę. Chociaż przy wsiadaniu trzeba uważać, żeby się nie walnąć. Fotel jest manualnie regulowany i jest on średnio wygodny na dłuższą trasę. Do miasta sprawdza się bardzo dobrze. Kierownica jest regulowana również manualnie w dwóch płaszczyznach. Pora więc na deskę rozdzielczą.
No i tutaj niestety pojawił się tablet na szczycie deski, którego w poprzedniej generacji nie było. To znaczy, był tablet, ale był ładnie wkomponowany w deskę rozdzielczą, a nie tak sterczący, jakby na siłę doklejony. Co gorsza, są nowe multimedia, które faktycznie wyglądają dużo lepiej, ale działają czasami koszmarnie wolno. No zobaczcie sami, niektóre funkcje włączają się tak długo, że ja nie wiedziałem, czy ja po prostu nie kliknąłem, czy system po prostu tak długo myśli. A, i pod ekranem są dotykowe przyciski i na przykład przycisk od wyłączania ekranu albo nie reagował na mój dotyk, albo ja coś robiłem źle. Jak się dłużej przytrzyma, to udało mi się go w końcu wyłączyć, ale potem nie mogłem go włączyć. Na szczęście Apple CarPlay i Android Auto działa bezprzewodowo, z tym, że też czasami mi zrywało połączenia. Zegary są też nowe, ale na szczęście nadal są analogowe i czytelne, a pomiędzy nimi mamy ten sam komputer pogodowy, który był w poprzedniku. Mamy też wciąż te patyki czy tam dzyndzle do zmiany widoków komputera pokładowego, jak i resetowania komputera dziennego kilometrów, ale na szczęście widoki komputera możemy też zmienić z kierownicy, co jest dużo bezpieczniejsze niż grzebanie tym oto patyczkiem podczas jazdy. Swift jest oczywiście wyposażony w system ISA, czyli to piszczenie, jak się przekroczy prędkość nawet o 1 km na godzinę, zgodnie ze znakami. Niestety to są wymogi Unii Europejskiej, teraz każde nowe auto ma ten tryb. A jak wiemy, te systemy wykrywania znaków w Polsce nigdy nie działają poprawnie, więc przy każdym odpaleniu trzeba go wyłączyć. I tej funkcji nie ma na ekranie głównym, tylko znalazłem to w instrukcji obsługi i robi się to na zegarach w taki oto banalny, intuicyjny sposób. Trzeba przytrzymać albo ten prawy patyk, albo przycisk info na kierownicy przez około 3 sekundy, następnie wyświetli się dodatkowe menu i trzeba wybrać opcję TSR, następnie trzeba wybrać ostrzeganie o prędkości i następnie zmieniamy na same wizualne ostrzeganie albo całkowite wyłączenie. I to wszystko robimy tylko i wyłącznie na postoju, jak jest zapłon. Auto nie może być odpalone. Szybko i łatwo, prawda? Cieszę się, że chociaż klimatyzację obsługuje się normalnie za pomocą zwykłych fizycznych przycisków. Dobra, to sprawdźmy materiały. Na podsufitce lekko odstawały te lampki, ale być może ktoś tam już grzebał, bo tak raczej nie powinno być. Poza tym spasowanie jest w miarę dobre, delikatnie coś tam skrzypi, ale tu nie mam zastrzeżeń. Podczas jazdy jest cisza. Jak słyszeliście, materiały są twarde albo bardzo twarde, ale nie ma piano black, to cieszy. No dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Aha, i jest ładowarka indukcyjna, którą znajdziemy oczywiście w tym cudownym katalogu akcesoriów. A pod maską niby to samo, ale jednak co innego. Otóż poprzednia generacja, jak i ta generacja, ma silnik wolnossący 1.2 o dokładnie tej samej pojemności 1197 cm3. Z tym, że nowa, czwarta generacja zgubiła jeden cylinder i teraz jest to 3-cylindrowa jednostka, a była 4. I tak ten silnik teraz pracuje. Słychać, że są to 3 cylindry, ale nie jest to takie oczywiste. Silnik jest nieźle wyważony i wyciszony i ja przez pierwsze kilometry bardzo mocno się zastanawiałem, ile cylindrów ma ta jednostka i jak miałbym strzelać, to byłem skłonny dać mu 4, a nie 3.
Nadal mamy tą samą moc, czyli 83 konie, a wzrósł moment obrotowy ze 107 do niemal 112 Nm. Mówię niemal, bo producent jest na tyle dokładny, że podaje moment w postaci 111,8 Nm. A takie osiągi dają nam sprint do setki w czasie 12,5 sekundy, czyli ponad pół sekundy szybciej niż poprzednik. Spadła za to prędkość maksymalna, bo było 180, a teraz jest 165 km/h. Sprawdźmy więc przyspieszenie. Wynik to 11,5 sekundy, czyli o sekundę lepiej niż deklaruje producent i to z ogromnym uślizgiem kół. Jakby były opony lepiej dogrzane albo byłby lepszy asfalt, to pewnie pół sekundy jeszcze jest do urwania. Od razu też dodam, że poprzedni Swift występował z napędem na wszystkie koła, co prawda nie na naszym rynku, no ale był. A nowy chyba już wersji 4x4 nie ma, a przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Mamy za to nadal dwie wersje skrzyni biegów. Ja miałem do testów manual, ale jest w opcji też przekładnia CVT, czyli bezstopniowa. I z tym automatem samochód jest o 0,6 sekundy szybszy. Szkoda tylko, że manual nadal jest 5-biegowy, chociaż patrząc na wyniki spalania, to nie ma to większego znaczenia. Samochód jest niesamowicie oszczędny, chyba jeszcze bardziej niż odmiana z 4 cylindrami. Jadąc 90 na godzinę schodzimy poniżej 4 litrów, jadąc 120 mamy wyniki na poziomie 5,2 litra, a przy 140 jest to nieco ponad 6 litrów. W mieście natomiast spokojnie robimy wyniki około 5 litrów, a jak się postaramy, to zejdziemy do 4, a nawet i niżej. Świetna sprawa. Bak paliwa ma 37 litrów. I tak jak wspominałem wcześniej, to auto jest wyposażone w miękką hybrydę, czyli układ elektryczny, który zastępuje rozrusznik, wspomaga ruszanie czy system start-stop. Poprzednia generacja też taki układ miała. Pracuje on naprawdę wzorowo, wręcz niezauważalnie i jak widać chyba wpływa na spalanie. Chociaż w przypadku Swifta kluczowy jest co innego, a mianowicie masa. Suzuki Swift waży od 919 do 949 kg, co jest jedną z najniższych wartości na rynku. Ba, nie wiem, czy jest obecnie lżejszy samochód od Swifta, który jest u nas oferowany. Jak jest taki, to podrzućcie w komentarzach. Sprawdziłem nawet wagę nieoferowanego już u nas spalinowego Smarta Fortwo i ważył on ponad tonę. I pomijam takie wyczynowe samochody, jak na przykład Ariel Atom, no bo ciężko to nazwać samochodem. Tak więc Swift jest super lekki jak na dzisiejsze czasy i to czuć. Czuć podczas jazdy, gdzie auto świetnie się prowadzi i każdy zakręt to jest naprawdę przyjemność. Auto ładnie się układa i z ogromną lekkością pokonuje kolejne zakręty. Do tego mamy nieźle zestrojone zawieszenie i koła, które nie są za duże, dzięki czemu również dobrze wybierają nierówności. Jeszcze jakby skrzynia biegów była nieco bardziej precyzyjna, to byłoby idealnie. Naprawdę, prowadzenie tego samochodu to bardzo miłe zaskoczenie. Jest też niemiłe zaskoczenie, czyli wyciszenie. No cóż, być może to po części wynik właśnie tak małej wagi, chociaż nie sądzę, żeby wyciszenie aż tyle ważyło. Auto praktycznie nie ma wyciszenia i jest już głośno od 100-110 km/h. Poważnie, podczas jazdy szybkiej ma się wrażenie, jakby któreś z okien nie było domknięte. Jest głośniej niż w Toyotach, a te jak wiemy również mają problem z wyciszeniem. Oczywiście, że można wyciszyć auto w jakiejś prywatnej firmie, ale nie po to się kupuje nowy samochód, żeby od razu w nim coś poprawiać. Nawet drzwi są tak lekkie, że żeby je mocniej zamknąć, to trzeba mocno trzaskać. Ale co ciekawe, puknięcie w drzwi nie powoduje dźwięku pustej puszki, tylko jest solidnie. Tak samo jak dźwięk zamykania drzwi. Tylko że podczas jazdy w kabinie jest głośno. Nie pokazałem też elastyczności, a ta oczywiście w wolnosącym manualu jest dobra dopiero jak zredukujemy o 1 albo i o 2 biegi. Szału nie ma, ale jak się zredukuje, to auto naprawdę przyjemnie jeździ. Ja bardzo lubię charakterystykę wolnocących silników, zwłaszcza tych 3-cylindrowych, bo mają taki miły dla ucha warkot. Zanim jeszcze sprawdzę, czy cena też jest miła, ale dla portfela, to pogadajmy o hamulcach i haku holowniczym. Tak, do Swifta można dokupić hak holowniczy i możemy ciągnąć przyczepę do 3,5 tony.
oczywiście żart, i możemy ciągnąć przyczepę o masie do 1 tony z hamulcem oraz do 400 kg bez hamulca. Co ciekawe, producent nie pozwala montować bagażnika rowerowego, a w kwestii hamulców, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale na tyle są bębny. Moim zdaniem to nie jest wada, bo auto jest tak lekkie, że nie czuć, żeby potrzebowało mocniejszych i droższych hamulców tarczowych. No właśnie, droższych. Podstawowe Suzuki Swift kosztuje 81 tysięcy złotych z manualem lub 94 tysiące złotych z automatem. Z tym, że automat jest od razu w wyższym wyposażeniu, więc dopłata to 4 tysiące złotych. Testowany egzemplarz to wersja najwyższa, Elegance, i jej cena to 91 tysięcy złotych z manualem. Drogo, zwłaszcza, że rok wcześniej wersja przedliftowa kosztowała od 68 tysięcy złotych, czyli przez rok 13 tysięcy złotych podwyżki. To jest podwyżka niemal o 20%. Bardzo dużo. Największym konkurentem Swifta jest Toyota Yaris, a jej cena zaczyna się od 101 tysięcy złotych. Też bardzo duża różnica, zwłaszcza, że mówimy o Yarisie w podstawowej wersji, a tutaj Swift już nawet w podstawie ma naprawdę niezłe wyposażenie, więc różnica pomiędzy tymi autami jest na poziomie ponad 15 tysięcy złotych. Przewaga Toyoty to mocniejszy silnik z pełną hybrydą, bo tam mamy 1,5-litrową jednostkę, też 3 cylindry o mocy 116 koni, jest też od razu automat oraz dużo lepsze osiągi, bo 9,7 sekundy do setki. Spalanie będzie bardzo porównywalne, a samo auto jest delikatnie większe. Tak, wiem, że liczne promocje są na Toyotę, ale zawsze mówię o obecnych najnowszych cennikach. Czarnym koniem w tej klasie może być MG3 hybrydowe, które ma silnik spalinowy, wolno ssący, też 1,5, ale 4-cylindrowy, połączony z bardzo mocnym silnikiem elektrycznym, co w rezultacie daje nam łącznie aż 195 koni i 8 sekund do setki. I auto w podstawie zaczyna się od 88 tysięcy złotych z automatem, czyli dużo taniej niż Swift i Yaris, a auto jest większe i dużo szybsze. Zużycie paliwa podobno jest nieco wyższe niż u japońskiej konkurencji, ale chińskie MG na papierze wygląda świetnie. A nowy Swift wręcz przeciwnie. Na papierze taki średniak, ale w rzeczywistości to świetna propozycja, zwłaszcza do miasta. Poważnie, jest małe, jest zwrotne, jest lekkie, jest dobrze wyposażone, świetnie jeździ i jest super oszczędne, czyli do miasta idealne. Oczywiście auto może nie jest aż tak nowoczesne jak konkurencja, ale to też ma swoje plusy. Nie każdy chce tych świecidełek i wodotrysków. Swift wydaje się takim prostym i trwałym autem. No dobra, te świecidełka to może by się przydało podświetlenie kierownicy. Mam nadzieję, że ten nowy silnik też jest trwały. Można nawet powiedzieć, że Swift jest nieco analogowy i to w takim starym, dobrym stylu, czyli lekka buda i niewysilony silnik. Ja to szanuję. W trasie też jest dobrze pod względem zużycia paliwa, ale niestety auto w zasadzie nie ma wyciszenia i to się daje we znaki. Ale poza wyciszeniem i bardzo słabo działającym systemem multimedialnym, to naprawdę ciężko znaleźć tutaj wady. No dobra, jest jeszcze wysoka cena. Czyli wady to cena, multimedia i wygłuszenie, a zalety to cała reszta z mocnym naciskiem na spalanie i prowadzenie. Cześć! A, i jeszcze jedno. Szkoda, że nie ma nowego Swifta Sporta, bo to było świetne auto, zwłaszcza ta wersja, która jeszcze nie miała hybrydy.